Cały czas jesteś angażowany na co dzień tutaj. Czy masz jakiś plan, żeby skończyć, czy kto będzie kontynuować, jak będziesz stary? Ja już pracuję w tym ponad 30 lat zawodowo, a ja mówię, jeszcze wcześniej przez wiele lat zajmowałem się ziołami jako zbieracz. No poza tym ja jestem jakby stąd i ja się tu wychowałem. Dużo ludzi tutaj, którzy u mnie pracują, to znałem ich albo ich rodziców, nie? I jest mi dużo łatwiej. Wiem, z jakich rodzin pochodzą, na kogo można krzyknąć, na kogo, z kim trzeba bardzo ostrożnie rozmawiać, czy tam coś. No takie niuanse, których powiedzmy no, już dzieci nie wiedzą, nie znają. A kiedy zacząłeś tego wszystkiego, czy myślałeś, że będzie tak dużo? Nie, absolutnie. Bo w pewnym momencie to wszystko się rozwijało bardzo szybko, czy bo to było ewolucyjne? Ewolucyjne takie. No. Rozdzielcie się tak, żeby część szła do rozmarynu, część szła do tego, a część do poziomki. Nie tak po wszystkich tunelach, żeby jak pada deszcz, żeby to wszystko załatwić. Oczyścić, a jak za dużo zabraknie tutaj też w tunelach, tutaj trzeba pielić, nie? Tutaj w tych o. Przejdziemy tędy, ja tylko coś powiem tu pracownicy. Agata? Co tam siejesz? A sadzisz, tak? O, to jest na przykład roślina z Europy z Ameryki Środkowej. Szałwia biała. To, co Indianie kiedyś palili w fajkach pokoju. Zobacz zapach. O, tak, mocno. To w tej chwili tylko do kadzideł jest wykorzystywane głównie. To są takie różne ciekawostki, bardziej nie do ogrodu i tego. To jest tak zwane ziele długowieczności, to też nie ma polskiej nazwy. To jest z Ameryki Południowej, nie? Argentyny, tych tereny, Brazylia. Można wyczytać, że tam kto to pije, taką herbatkę, to bardzo długo żyje, koło setki, to bez problemu, nie? Nawet do tej pory jesteś angażowany tak bezpośrednio z tym Tak, wszystkim? tak. Niestety szukam właśnie dyrektora do mojego ogrodu od wielu lat i nie mogę, znaczy nie od wielu lat, od 2 lat nie mogę znaleźć, bo chciałbym kogoś wyszkolić przez 2-3 lata, żeby prowadził ten ogród, nie? Musi być wiedza rolnicza, wiedza ogrodnicza, wiedza na temat gleby, jak postępować z roślinami. Nie wystarczy lubić rośliny, tylko do tego, nie? Ja tylko zobaczę tutaj, co zrobię. Jak takie są, że dadzą się rozdzielić, to je rozdzielę, nie takie, no bo widzę, że niektóre tak bardzo dużo jest. A te kury biegają wolne cały czas. Tak, te kury, wszyscy się ze mnie śmieją, że jak można mieć ogród i kury, nie? Że to jest jakby niemożliwe, ale ja mam na nie sposób. Jak sieję coś, młode roślinki, to przy tych roślinach rozkładam, jak przycinam na przykład róże, no to jak przycinam, to wykorzystuję te pędy, które mają kolce i rozkładam przy tych roślinach, gdzie kura nie powinna wydrapać i kura bardzo boi się skaleczenia nóg i od razu omija takie miejsca. Więc może chodzić kura i obok rosnąć jakieś siewki, młode sałaty, nic się nie dzieje. Tylko trzeba to odpowiednio jakby rozłożyć. Jak w ekologii nie siejemy rośliny, no to oczywiście to jest problem z tymi chwastami. Więc my najczęściej tak robimy zawsze, że najpierw siejemy w takie multiplaty. Tu roślinki rosną do pewnej wysokości i wtedy je wysadzamy w takie świeżo oczyszczone pole z chwastów i wtedy ta roślina właściwa ma już przewagę tam jakąś, nie? I wtedy dużo łatwiej ją jakby utrzymać. A tak jak jeśli ta roślina kiełkowałaby razem na polu, to przegrałaby konkurencję, bo chwasty zawsze szybciej kiełkują. Tutaj pielimy, nie? To świeżo posadzone rośliny i trzeba je wypielić. To jest też taka dziwna roślina. Polska tak głupia nazwa, dali polską nazwę znieczuliczka. Po łacinie nazywa się acmella i to jest nazywane roślinnym botoksem. Najlepszy produkt na zmarszczki, ale wszystkie ponoć patenty, jakie zostały opracowane na takie kremy przeciwzmarszczkowe,
a wykupili Amerykanie. Więc to tego. My tą roślinę uprawiamy dla jednej firmy kosmetycznej. Natomiast znieczuliczka, polska nazwa, dlatego że jeśli Indianie, bo to roślina pochodzi z Europy, z Ameryki Południowej, jak dzieciom szły ząbki, jak płakały, to dawano smarowano te ząbki takim sokiem wyciśniętym czy miazgo z tych liści i działa to od razu znieczula jamy ustną. Nie? To jest nawet śmieszne, że gdyby to porzuć, jak się pożuje, no to mamy normalnie, nie czujemy tak jak u dentysty, nie? Że nie możemy wtedy pić ani co, bo nam się wszystko wylewa. No, no. Tak to jakby działa. A byłem na targach w Brazylii, to tam były z tego też robione napoje. A to jest bazylia, tylko taka mało znana forma. I pachnie naprawdę przyjemnie. No. A to jest normalna bazylia, nie? O, to jest normalna bazylia. Czy kiedyś uprawiałeś jakieś konopie? No bo dużo osób myślą, że konopia jest taki super roślin, który można rozwiązać wiele problemy z budownictwem i no też można jeść konopie i Konopi za zbyt dużo w Europie zaczęto uprawiać. Stąd też cena tych nasion spadła i w ogóle ziela już w ogóle u nas nie można zwykłego ziela, konopi siewnej, nie? No zbyt duże ilości, to są 1000 hektarów, które posiano konopi w Polsce, a posiano na Litwie, posiano na Łotwie, posiano w Estonii, we Francji i nie ma jak tego przetworzyć. Ceny spadły i nie ma komu tego kupić. Owszem, te całe budownictwo, ale to jest takie trochę przereklamowane, bo to jest jednak budownictwo dość nietrwałe, mimo wszystko. I to jest jakby, ta siatka daje cień, podobnie jak liście drzew, nie? Może jednak uciekamy, okej. bo zmokniemy mocno. Ale ciepły ten deszcz jest taki. Tu jest przykład, jak można, że w Polsce można już uprawiać te rośliny typu rozmaryn, nie? On wcześniej wymardzał, a teraz już w wyniku zmiany klimatu już nie wymarza. Jeśli w ogrodzie mamy rośliny, które pochodzą z Europy Południowej i jeśli 20 lat temu one tutaj nie były w stanie zimować, a w tej chwili zimują w zasadzie ostatnie kilka zim, nie ma problemu. Nawet taki rozmaryn, który nie było mowy, żeby ja w tym roku, czy czystek, taka roślina z Europy Południowej i zapomniałem schować na zimę kilka sadzonek i te rośliny na wiosnę je znalazłem, one żyją. Nie? Mam takie rośliny w tej chwili w uprawie, które pochodzą z Europy Południowej. One doskonale rosną, więc tutaj absolutnie klimat się zmienia. Tu jak jacyś znawcy ptaków zaczęli zauważać u nas na terenie ogrodu ptaki, które jeszcze niedawno ich tu nie było, pochodzą, bo są z Europy Południowej. Więc tutaj prawdopodobnie to się zmienia dużo szybciej niż zakładaliśmy. Małe sieweczki posadzone na wiosnę rosną doskonale. Druga roślina, która tutaj rośnie, to się nazywa po polsku wiecznik kulisty. I też to wcześniej kupowałem tą roślinę z Portugalii, nie? Ale to jest transport i cena, ona zaczyna kwitnąć, bo tu chodzi o kwiaty. No, jest piękny. Dopiero będzie kwitła. Wygląda egzotycznie. No, to używamy do herbatek, kwiaty z tej rośliny, ale one będą dużo większe. To dopiero początek kwitnienia. Tu jest ogromny kompost, czy co? Tak. Dziewczyny, od razu trzeba pielić to. Od razu chwasty wyrywać też. Poziomka. Poziomka. No też do herbatek. Tak. A czy jest ciekawa historia, kiedy chodzi o ten wiatrak? Ten wiatrak jest przeniesiony spod Ciechanowa. To jest województwo mazowieckie, tak bardziej na północ. Też był w rejestrze zabytków. No, historia ciekawa. O tyle ciekawa, bo miałem takiego kolegę, który uprawia zioła, a on jest z Wielkopolski. I on przyjechał do mnie raz z tymi ziołami i mówi: kupiłem wiatrak, nie?
kupiłem wiatrak. Ja mówię, no to gratuluję. No i on później przyjechał znów, bo on mówi, kupiłem bardzo tanio ten wiatrak, nie? Za 10 tysięcy, nie? No to faktycznie, to okazja naprawdę. Ale ten wiatrak był no, bardzo mocno zniszczony. Tam w zasadzie, no. No i później przyjechał za 2 tygodnie i mówi, słuchaj, ja bym chciał ci sprzedać ten wiatrak, nie? Znaczy sprzedać, żebyś ty go kupił i oddał mi te 10 tysięcy, nie? Bo ja sobie z tym wiatrakiem nie poradzę, nie? Z rozebraniem i złożeniem. No i faktycznie tak było. No i ja się ucieszyłem, że on mi to proponuje, ale później zrozumiałem, że to jest bardzo jakby no, duże wyzwanie taki wiatrak złożyć. A ja widzę takie całe kolejka, to są drzewo? To jest wierzba. Aha. To jest taki krzew, który bardzo wystarczy kij włożyć w ziemię i on puszcza korzenie. Tu było teraz na wiosnę bardzo sucho, więc niektóre się nie przyjęły, ale się tego. A z tego tam, jak jest plac zabaw dla dzieci, z tego jest cały płot. W przyszłym roku to będzie duże rozgałęzione krzewy i będzie taka bariera, bo to jest wytyczona droga na parking. Tam jest parking dla samochodów. Więc to nie jest jadalne. Nie. Jest raczej jakiś barier naturalny. Tak. Dobra. Ale taki, że ja tam zrobiłem ten ogrodzenie dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, dlatego że jeśli nawet dziecko się o to uderzy, to no, może sobie gdzieś tam otarcie zrobić, ale to nie metal i nic sobie tym nie zrobi, nie? Gdyby to był słupek metalowy, to może się mocno pokaleczyć. Jasne. Tutaj w tym ogrodzie mam no, dużo roślin takich zagrożonych, chronionych. One często nie są jakieś bardzo ładne albo coś, tylko takie skromne rośliny często. No ale jako ogród botaniczny mamy w kolekcji właśnie takie różne rośliny, które są cenne ze względu na to, że są bardzo rzadkie. A gdzie jest twój ulubiony fragment? Czy masz coś takiego? Bo jest za dużo, żeby to wszystko zrobić na dzisiaj, tak? Te dziewanny to są takie, no... No, jest naprawdę coś, jakieś bajka. Wszystko jedno, to... No, bo to jest trochę takie... Jest jakby wybrałaś jak najwięcej różnych roślin i oni są wszyscy razem. Tak, tylko że te rośliny, one do czegoś człowiekowi służą lub służyły kiedyś. One nie są tutaj jakby przypadkowo, one mają jakąś swoją historię. Są z jakichś względów ciekawe, no albo są no, jako takie przykłady. To jest roślina bardzo zagrożona, żmijolec czerwony, jest w czerwonej księdze. A w stanie naturalnym jest niezwykle rzadki. I dlatego jakby w tego typu miejscach, jak ogrody botaniczne w ogóle, takie rośliny, one no, gdyby w naturze miały wyginąć, to one tutaj się zachowają. A tutaj Ci pokażę taką roślinkę, którą dostałem kiedyś w drodze wymiany z kimś innym. 5 nasionek i w tej chwili mam kilka tysięcy sadzonek już. Bo chcę tą roślinę jakby przywrócić do natury. O, to jest to. Ona się niczym specjalnym nie wyróżnia. Nazywa się starodób łąkowy. Kiedyś uważano na przykład tą roślinę za panaceum prawie na wszystkie choroby. Pito jako herbatki, okadzano się tym, robiono talizmany, noszono z tej rośliny. Uważano, że może pomóc prawie przy wszystkim. A później była tak ponoć popularna, że no jeszcze inne czynniki doszły, że ją wyniszczono. Nie? No i teraz jest niezwykle mało tej rośliny na stanowiskach naturalnych. No prawie w ogóle wszystko zniknęło. No a ja ją namnażam, żeby ją z powrotem na te stanowiska, gdzie kiedyś występowała, prawdopodobnie po prostu mogła jakby rosnąć. Nie? To są takie, to akurat jest kuzyn takiego barszczu, tego sosnowskiego. Znasz historię tego barszczu sosnowskiego, czy nie? Nie? Była jakby konkurencja między Stanami a Związkiem Radzieckim była na różnych polach. Między innymi była konkurencja w tym, kto ma roślinę, która da większy plon. I w Stanach to była kukurydza. A Rosjanie wymyślili swoją roślinę, barszcz, która dawała większy plon niż kukurydza. I to było takie polityczne. I w Polsce był nakaz prawie, żeby ten barszcz uprawiać, no żeby tym cholernym Amerykanom pokazać, że my mamy lepszą roślinę. Tylko że oczywiście jako karma dla zwierząt.
tylko okazało się, że zwierzęta karmione tym barszczem, chociaż je jadły, ale bardzo chorowały. I nie chciały, jak miały młode, to po prostu nie mogły donosić ciąży krowy. No a mimo to przez jeszcze wiele lat był nakaz uprawy tej rośliny i taki dyrektor PGR-u, którym ja byłem na praktyce jako student, musiał to uprawiać, więc uprawiał i wywoził później do lasu tę całą masę, a oczywiście krowy karmił kukurydzą, nie? Amerykańską. No ale to taka historia. Ale chodzi o to, że te rośliny są ekspansywne i one zostały w naszej, jako obce gatunki w naszej florze po tym, nie? Mimo to, że już nikt nie uprawia tego barszczu. Są gatunki zapomniane, na przykład to jest taka roślina, nazywa się modrak i kiedyś uważano, że jest tak smaczna jako warzywo, że pospólstwo, czyli biedni ludzie nie mają prawa tego jeść, że jest tylko dla wyższych klas. One jeszcze starsze liście, one tak nie smakują, ale można spróbować. To jest kapusta morska, inaczej nazywana na to. Pyszne. Ale nie wiem, czy takie pyszne, ale to jest taka mało znana roślina, sumak wonny, bo te sumaki octowce to u nas są dość popularne w ogrodach, ale ten jest jako przyprawa może być stosowana. Tu mamy takie doświadczalne poletka małe, ale tutaj chcę pokazać taką roślinkę, no dwie roślinki w zasadzie, bo tutaj piołun, ten piołun już został zebrany. To też roślina, która kiedyś zawsze rosła przy domach, a w tej chwili już mało rośnie. On już jest akurat po zbiorach, ale znamy jakby rumianek taki normalny, ale mało kto wie, jak wygląda rumianek tak zwany rzymski, nie? Czyli rumianek szlachetny. To jest właśnie to. Rumianek taki normalny jest rośliną roczną, a ten rumianek rzymski jest rośliną wieloletnią. Czyli raz posadzony może rosnąć wiele lat. Wystarczy go tylko pielęgnować. Ma troszeczkę inne koszyczki kwiatowe, ale przede wszystkim różni się zapachem. Proszę powąchać, jaki to jest zapach. Inny, taki cytrynowy trochę. No piękny. No, tak, to mało jest tych upraw w Polsce, ponieważ jest to bardzo pracochłonny zbiór. On nie da się zmechanizować. On kwitnie bardzo nierówno. No tu widzimy, część kwitnie już, a część jeszcze w ogóle jest jakby nie rozkwitła. Dla was jest w jakimś sensie opłacalny, więc jak to jest, że wy dasz rady, a dla innych to się nie opłaca? Ale opłacalny, bo my go używamy do produkcji tych takich drogich herbatek, nie? My go liofilizujemy, nie suszymy normalnie, tak żeby zachował ten cały zapach. No i oczywiście tego typu produkty sprzedają się drożej, dlatego jest to jakby może opłacalne wtedy. A to jest normalny rumianek, to on w tej chwili jest po deszczu i tak się opuścił listki, tak? Ale on przede wszystkim ma wypukłe te dno kwiatowe, takie półokrągłe, nie? A ten ma bardziej płaskie, rzymskie. Bo oczywiście zapach jest zupełnie inny tego rumianku lekarskiego, a rumianku rzymskiego. Ten rzymski ma drugą nazwę, synonim rumianek szlachetny. Ale tutaj jest inna taka ciekawa roślina, którą teraz będziemy dopiero robić. My ją namnażamy. W tej chwili będziemy robić próby z nią w celu wykorzystania jako takie repelenty dla zwierząt. Czyli repelenty do odstraszania szkodników typu gzy, komary i tak dalej, szczególnie dla ludzi i dla zwierząt. Wyczytałem kiedyś w takiej bardzo starej książce, że ta roślina pochodzi z Ameryki Północnej. Rdzenni mieszkańcy tam, Indianie, używali tej rośliny do nacierania swoich mustangów, żeby nie gryzły ich gzy, komary, szkodniki. I w tym celu jakby chcemy zrobić doświadczenie, czy nie da się wyproduktować takiego środka, żeby jakby troszeczkę opylić dla konia, powiedzmy, czy inne zwierzę, żeby po prostu zabezpieczyć je przed tym, bo to jest bardzo duży problem w tej chwili, te owady, szczególnie w jeździectwie, gdzie rekreacyjnie wykorzystuje się konie. Ten zapach jest taki, wydaje się przyjemny przez chwilę, ale jeśli wąchamy to dłużej, to już staje się bardzo odpychający. Spróbuję.
Ale jeśli dosłownie powąchamy tego chwilę, to już chcemy to dosłownie odrzucić. Owady reagują mocniej dużo niż ludzie. Tutaj mamy plantacje róży, one są tak troszeczkę takie zaniedbane, ale one są tylko tam tymczasowo różą, ponieważ tu posadzone są lipy i te lipy są w zasadzie na kwiat jeszcze rok, dwa, podrosną i będziemy tutaj zaczynać zbierać z tych lip kwiaty. I wtedy te róże po prostu wytniemy. Są świnie, tak? A Tak. ile są? Tutaj jest około 50 tych świni. Aha. Ale to są głównie maciory, które mają małe prosięta. Tutaj sobie po prostu spacerują, tak, nie patrzy się na ich wydajność, kiedy one urosną, ile miesięcy. No i są żywione tylko i wyłącznie paszami ekologicznymi, które my produkujemy. Bo ta ziemia, którą oni przerabiają, oczywiście tu są ich tam odchody i tak dalej, to zbieramy każdego roku, wieziemy na pole, tu nawożymy świeżej ziemi i to też daje dużo nawozu na pole. To są takie formy rasy prymitywne, które nie wymagają specjalnych w ogóle warunków. One tak naprawdę mogłyby się wychować w ogóle bez budynku. I tak naprawdę jak one tu są już 3 lata w tym miejscu, nigdy tu nie było potrzeby, żeby był weterynarz. Po prostu, według mnie, jeśli one mają dostęp, mogą ryć w ziemi, to jakieś tam składniki z tego pobierają i po prostu w ogóle nie chorują. A sprzedajecie te mięso, czy oni są wysyłane gdzieś? One potem? służą tutaj do żywienia naszych gości w karczmie. My w ogóle zasadą w karczmie jest, że jak najwięcej musi być pożywienia od nas, nie? Z gospodarstwa naszego. To są nasze uprawy ekologiczne. Widać zresztą po zachwaszczeniu, że ekologiczne. Tu w tym chwastach tu jeszcze nie odchwaszczone, to jest bratek. To też jest do tych herbat na patyku. On musi być specjalnie zbierany, żeby miał łodyżkę również tak prosto. Tutaj mamy kawałek arniki. To też jest na kwiaty, do kosmetyków głównie. To jest ta roślinka. Tutaj ją namnażamy, ponieważ ona, to niewiele mamy tego materiału. Ona puści teraz pędy takie, które dopiero rozsadzimy i będzie właściwa plantacja. Tutaj jest nagietek. Ten nagietek, on wymaga tylko troszeczkę poprawienia po tego i jest ok. Też siejemy to takimi mniejszymi partiami i teraz mamy również posiany w multiplatach. Jak będzie wyrośnie do wypełnienia, to będzie przesadzany na pole. Tutaj mamy haber, to też jest do tych herbat plewie, oczywiście, że plewie. To mimo to, że to nie jest oplewione, to było oplewione niedawno, ale to tylko tak się wydaje, że to może jest bardzo jakieś zachwaszczone. To nie jest tak zachwaszczone. Tutaj chwasty im nie przerastają, nie zakrywają, nie grożą, więc tu jeszcze jest spokojnie. Tu jest haber, tego dużo, bo do różnych herbat, bardzo ludzie lubią haber. On sam nie jest aż tak super leczniczą rośliną. Stosuje się go tam zewnętrznie, głównie tam na przemywanie oczu i tak dalej, a wewnętrznie w różnego takich herbatkach oczyszczających. Ale on bardzo ładnie wygląda, dlatego jest lubiany w surowcu. I tutaj jest tu akurat kawałek posianego różnokolorowego, a tam jest tylko ten tradycyjny nasz niebieski. A ile taki typu pole macie? Bo wydaje mi się, że to jest tylko jedno z wielu. Tak, my mamy w różnych miejscach. To w sumie uprawiamy ziół na powierzchni 28 hektarów. Nie? Rolników mamy chyba 8, którzy, nie liczę takich drobnych, co tam troszkę dostarczają, takich poważniejszych, co dostarczają po wiele ton. Nie? I powiedzmy, że ich produkcja jest w większości dostosowana do naszych potrzeb. Stopielenie to jest naprawdę problem, bo ze względu na koszty, na tą dostęp w ogóle do siły roboczej. W tej chwili są już te nowoczesne, jak ktoś ma bardzo duże gospodarstwo, to ma bardzo takie nowoczesne maszyny, które prawie zastępują człowieka. My takich maszyn jeszcze nie mamy, bo one są bardzo drogie. One są po prostu, takie urządzenie dobre, to może kosztować około 1 000 000 złotych, nie? A ja po prostu mam za małe gospodarstwo. To jest oczar. Oczar jest liść z tego krzewu, to też jest roślina amerykańska. Jest takim bardzo ważnym surowcem kosmetycznym. I dopiero ze względu na to, że trudności są w kupieniu
tego surowca ekologicznego, no to ja postanowiłem założyć plantację, żeby mieć je na własne potrzeby, albo nawet jeszcze sprzedawać. No i tutaj będzie jeszcze tam około hektara tego obszaru. Oczywiście na razie te drzewka są maleńkie, wydaje się, że rzadkie, ale one będą duże, jak takie stare jabłonie za kilka lat i wtedy jakby będzie tego. Ale tutaj w tych przestrzeniach między tymi drzewkami posadzimy jeszcze inne rośliny, żeby w międzyczasie, dopóki ten obszar nie dorośnie, to był jakby tego. To jest kompost ziół. Jak sadzimy takie drzewko, to podsypujemy pod spód, żeby ono szybciej rosło. Tutaj akurat będą rosły pierwiostki pod tymi drzewami. To są rośliny, które tak nie opłaca się ich uprawiać, ponieważ one tylko dają plon, zbiera się kwiaty na wiosnę i później przez cały sezon nie byłoby jakby nic, tylko by zarosło chwastami. Ale pod tymi drzewkami, więc tak jest teren zajęty na drzewka, a to będzie jako tak zwana roślina współrzędna. Więc jakby będzie to wykorzystanie tej powierzchni. Bo normalnie to oczywiście, że dobrze, jak się tu, ja najczęściej sieję koniczynę białą, albo inne z tej rodziny bobowate, które wprowadza jakby azot do gleby, nie? I użyźnia. O, to jest na przykład pole już opielone, tak? Teraz świeżo. To jest tomber. Może taka mniej znana przyprawa, ale tego. I tutaj w zasadzie ta roślinka zaczyna już kwitnąć. Ona już niedługo będzie ścięta pierwszy raz, i później jeszcze gdzieś we wrześniu drugi raz. Dużo tej pracy ręcznej właśnie takiej. Jak popada deszcz, zaczynają natychmiast rosnąć chwasty, a to już jest majeranek. Też te rośliny przyprawowe, one niby my znamy ich zapachy, bo one są dość popularne przyprawy, ale świeże, a zwłaszcza jeśli są z gospodarstwa ekologicznego, pachną naprawdę dużo mocniej. Powąchaj proszę. No. A co robicie o nawóz? My dajemy obornik, tylko i wyłącznie i pokażę Ci, robimy gnojówki z pokrzywy. Tutaj jak się skosi pierwszy raz, to będzie dana gnojówka z pokrzywy i to wystarczy. Te drzewka tam to jest morwa. Ona stanowi jednocześnie zasłonę, taki pas bezpieczeństwa, bo tam jest pole konwencjonalne z tyłu, ta kukurydza. I wiadomo, że rolnik ja nie mogę mu zabronić ochrony tej kukurydzy, ale jakby morwa jest wysokim krzewem, my jeszcze teraz nie zbieramy i z takiego opryski, jak się idzie lanca nisko, to pozostałości nie ma takiego niebezpieczeństwa, że pójdą na liście wysoko, nie? I to też dodatkowy taki pas bezpieczeństwa ta cała przestrzeń dla tego pola. Ja namawiam rolników wręcz tutaj, żeby uprawiali jakieś zioła, nie? Żeby coś. Tu jest piękne zdjęcie. To jest ślas, tak, my to też uprawiamy. Tutaj jest Kompost się robi, tak. To jest ziół właśnie, z resztek ziół. tak? I ten kompost później idzie na pole po 2-3 latach. A kompost od ziół jest bardziej wydajny niż zwykły roślin? Jest na pewno bardziej taki, że tak powiem, bardziej użyźnia, ponieważ w ziołach jest dużo więcej białka najczęściej niż w trawach czy w innych takich badylach, a białko to azot później. Co się dzieje tutaj? Zrzucają brzozę do suszenia na liść. Dzień dobry. Większość surowców, z których pozyskuje się liść, po prostu tnie się całe rośliny, a to są akurat wycięte jako chwasty i po ususzeniu się mechanicznie to oddziela. To brzozy, które dziko wyrosły i tego, nie? I które nam przeszkadzają, trzeba je ściąć, nie? Liść z brzozy jest bardzo ważnym surowcem, nie? My potrzebujemy rocznie suchego liścia około 5 ton. Tutaj rośliny przed suszeniem najlepiej jest rozdrobnić, szybciej schnie, równiej, bo tak roślina może się składać z grubej części i z delikatnej części i to wtedy nierówno schnie, a tak jak się potnie, to schnie dużo bardziej równomiernie. To jest około 20% oszczędności, jak się suszy rośliny pociętą. Tutaj na raz możemy włożyć 3 tony tutaj do tego suszenia. Aha. A jak gorąco tam jest? To się ustawia, programuje się temperaturę.
Może być 30 stopni, może być 70 stopni. A jeśli suszy się na przykład brzozę, nie ma ograniczeń, może być dowolna temperatura, ale jeśli suszy się na przykład coś aromatycznego, typu na przykład mięta, to może być do 35 stopni, nie? Bo inaczej odparują olejki eteryczne, czyli to, co pachnie w roślinie, czyli to, co jest najważniejsze. A zobaczymy tutaj. O, tutaj mamy, znaczy to co tu zbierają, kwiaty, na przykład stokrotki, nie? To jest też surowiec, taki niezbyt ważny, ale ważny. My potrzebujemy rocznie około nawet pół tony, nie? To są płatki róży, ale to zbierane jest na większości na naszych polach. Tutaj z takich kwiatów koniczyna na przykład, nie? To też jest surowiec, który... Tak surowce typu kwiaty zbierają najczęściej dzieci i starsze osoby, gdzie nie trzeba się wtedy nadźwigać mocno, a tam można coś tam dorobić. O, tu z kwiatów, kwiat mniszka lekarskiego, czyli mleczu tak zwanego popularnego. Tu kwiat z koniczyny białej, też surowiec. O, haber, tak? Płatek. To, co tam rosło, tylko już same płatki wyskubane. I to też to jakiś przyniesie zbieracz tam troszeczkę. No ale ładnie ususzone. I tyle. Tutaj ta procedura jest dość prosta. Zbieracz przynosi, a później tutaj dostaje taki kwitek, idzie do kasy, dostaje pieniądze, idzie po następne. Tutaj mamy już takie poskładowane zioła, takie... Jak długo to wszystko można tutaj leżeć? Bo w pewnym momencie... To zależy, jakie surowce. Są surowce, które mogą leżeć bez żadnych szkód kilka lat, a są takie, które w zasadzie rok. Jeśli na przykład surowiec, ich substancją aktywną główną jest na przykład krzemionka, czy tam garbniki, czy związki mineralne, to nie ma to, nic tam nie ubywa w trakcie przechowywania. A jeśli surowiec zawiera jakieś lotne substancje, na przykład taka szałwia czy coś, że no to wtedy to już w zasadzie po roku trzeba sprawdzać, czy mieści się w normach. Jeśli w magazynie jest chłodno, to też te straty są dużo mniejsze. Jeśli ktoś przechowuje takie surowce gdzieś na strychu, gdzie może być gorąco i tego, to wtedy te straty są dużo szybciej. A można po prostu zamrozić? Można zamrozić, tylko że jak się zamrozi, to wtedy trzeba w stanie zamrożenia przetrzymywać, a to kosztuje. I jeśli takie zioło kosztuje powiedzmy za kilo w skupie 10 zł, jakieś powiedzmy, to po roku już by kosztowało z samego zamrożenia pewnie 30 zł, nie? Z przetrzymywania jako w mrozie. I nie ma takiej potrzeby. A poza tym po zamrożeniu większość surowców już by się nie ususzyła na ładnie. Tylko miałaby, albo by była czarna, albo tego. Mrozi się to, co idzie do liofilizacji, to mrozimy zawsze. Ale dobrze jest niektóre, typu właśnie chociażby ta żubrówka, trzymać w chłodni. No i wtedy te straty są w zasadzie znikome. To jest jeden z kilku magazynów. No, robi wrażenie na pewno. Czy współpracujecie z różnymi firmami międzynarodowymi? Jeżeli potrzebujesz jakichś naszon czy coś? Tak, współpracujemy. Z taką jedną niemiecką firmą współpracujemy dość intensywnie, ale eksportujemy głównie do Stanów i do Anglii najwięcej. Nie? No. 85% to jest w Polsce. A resztę jest Eksport. Europa, Ameryka. Tak. Bardzo łatwo sprzedać jest zioła w postaci surowca. I to nie mielibyśmy problemu sprzedać ten magazyn w ciągu miesiąca pewnie, nie? Ale bo firm przetwórczych chce surowca, ale no i to jest łatwo sprzedać, ale trudno jest sprzedać wyrób gotowy, bo każdy chce zarabiać na tym ostatnim etapie, czyli przetwórstwie, tak? A teraz nasza najnowsza dział to są kosmetyki. Teraz idziemy do laboratorium. A ta laboratorium jest, żeby upewnić, że te żoły nie zawiera jakichś szkodliwych substancji, czy co? Też, tak. Przede wszystkim my chcemy w tym laboratorium określać, co zawiera dobrego, ale też czy nie zawiera szkodliwych tego, co nie powinno zawierać.
Tutaj właśnie dużo korzystaliśmy z tych projektów unijnych, czyli dofinansowania i na takie cele związane z badaniem produktów, w tym na przykład na założenie laboratorium, to były takie projekty 75% dofinansowania. A więc dzięki temu mogliśmy kupić tu sprzęt, to jest sprzęt amerykański i no tutaj w sumie to laboratorium kosztowało prawie 1 000 000 euro, ale dzięki temu możemy w tej chwili tu prowadzić szczegółowe analizy roślin. I to jest tak, że każdy produkt, przede wszystkim, który jest nowy produkt, każdy spożywczy powinien mieć pewne dane umieszczone na opakowaniach. To jest konieczne wręcz. Ale też jak się opracowuje nowe produkty, to też oczywiście zależy nam na tym, żeby jeśli jest to szczególnie jakieś tam bogate w jakieś tam, nie wiem, substancje takie korzystne dla człowieka, no to żeby to podkreślić. I właśnie to laboratorium nam tutaj na to pozwala. Poza tym my, jeśli kupujemy produkty z gospodarstw ekologicznych, no to tutaj możemy określić, czy one spełniają ekologiczne normy, czy nie zostały czymś tam niedozwolonym chronione, czy coś takiego. Najczęściej bada się tak naprawdę surowce, jeśli kupuje się od nieznanego dostawcy, czy znaczy nieznanego w tym sensie, że wcześniej od nich nie kupowaliśmy. Zdecydowana większość naszych jakby rolników, dostawców to są rolnicy, którzy nam są osobiście znani i powiedzmy takim początkowym tym, to wiemy, że my im po prostu ufamy. Ale jeśli to jest jakiś dostawca, którego my nie znamy pierwszy raz albo tego, to wtedy najczęściej jakby sprawdzamy jakość. Tu się bada olejki eteryczne, a tutaj do chyba badania tłuszcze dzieli się na te, jak się określa, które są tam ile procent omega-3, omega-6 i tak dalej, nasycone, nienasycone. Ważne też jest czystość mikrobiologiczna, nie? Chyba zajrzymy. Tutaj szczególnie jak zioła są używane do produkcji kosmetyków, one muszą być czyste mikrobiologicznie zupełnie. Nie? A i to takie idealnie czyste. I dlatego tutaj jakby określa się, czy na pewno takie są, czy nie zawierają żadnych tam bakterii, grzybów i tak dalej. Więc tutaj robią takie posiewy na szalkach. Później sprawdza się, czy nie wyrosły żadne na tych szalkach. Jaki procent waszej biznes jest kosmetyki? Niewielki procent, bo to jest dopiero nowy dział. To są na przykład, bo my opieramy się w bardzo dużym stopniu na takich ziołach mało znanych, które są, ponieważ sami mamy tu możliwości technicznie robienia i ekstraktów, tłoczymy sami oleje, także mamy bardzo duże możliwości używania surowców, z którymi inni producenci kosmetyków mogą mieć problemy. A tutaj jest na przykład zastosowana taka roślinka, która polska nazwa to złoty wąs i to jest taka o bardzo silnych właściwościach takich kosmetycznych. I tutaj wiem, że to jest ten produkt, to mazidło ze złotym wąsem, to jest oceniany jako jeden z najlepszych. Żel z żywokostem to też jest, tych produktów w tej chwili jest około 30, cały czas ta seria się rozwija. Ale co to znaczy, kiedy mówisz, że jest 97%? Nasze produkty, większość tych kosmetyków mają certyfikat, taki jeden z najlepszych firm na świecie ekologicznych, Kosmos, to jest firma francuska, a te, które nie mają tego certyfikatu, to określa się zawartość składników jakby ekologicznych, nie? Czyli 97% to są składniki ekologiczne, a 3% nie. 3% nie, tak żeby konsument jakby zdawał sobie sprawę, że jest to prawie 100% mimo wszystko, że nie ma certyfikatu ekologicznego, ale składa się prawie wyłącznie właśnie z tego typu produktów. Nie wszędzie można sobie poradzić żeby było zupełnie 100%. Tu chodzi głównie o jakieś środki konserwujące, czy jakieś dodatki specjalne, żeby była odpowiednia gęstość, albo lepkość, albo jakaś wchłanialność. Bergamotka trawa cytrynowa. To też jest cała historia. To jest firma, wytwarza nasza Dary Natury, ale to jest taka oddzielna jakby marka tylko dla kosmetyków. Joska to od imienia tej naszej babci, która jakby mnie uczyła ziół. Józefa miała na imię. Na pewno będą musiał wrócić, bo robiliśmy tylko początek.
Następnym razem obiecuję, że nie będę się tak śpieszył, bo ja nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, nie? Będzie więcej okazji do spotkania. Tak jest. Dobra, a co się dzieje tutaj? Mamy Ja tylko pan... księży. Tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że to, tak powiedziałem, że wszystkie te budynki, to wszystko zostało przeniesione, no to wszystko były pola, nie? Natomiast to, co ciekawe, to gospodarstwo jest przeniesione, większość budynków od jednego rolnika. I ten rolnik, to był już taki staruszek, jak mi to sprzedawał, te budynki. On mówił, że kiedyś tak było, że był najbogatszy we wsi w latach tam 80., czyli tak wyglądała wieś bardzo bogata tutaj, lokalna, nie? Tylko że ten bogaty rolnik właśnie wykształcił swoje dzieci i one się rozjechały. 2 synów pojechało do Ameryki i on został sam, nie? I został z tym gospodarstwem. No z wiekiem oczywiście już nie mógł gospodarować. No i tak to zostało wszystko puste. I szkoda mu było tego, no i myśmy to przenieśli. Ale to jest jednocześnie, chcę powiedzieć, jakby moje dzieciństwo. Taka wieś. Te zwierzęta to też są tylko takie, które były kiedyś na wsi. Tu nie ma żadnych dziwnych zwierząt, których nie było, typu lamy czy coś. I jak przyjeżdżają do nas goście z miast różnych, to widzę, no znaczna część tych gości ma jakieś korzenie na wsi, nie? Czy bezpośrednio gdzieś kiedyś mieszkała na wsi, czy miała dziadków na wsi, czy rodziców na wsi. I oni mają wszyscy taki bardzo duży sentyment do wsi. Wydaje mi się takiej naturalnej postaci, nie do tej, że nie wejdzie nawet do obory, bo mu gospodarz nie pozwoli, bo trzeba się przebrać ze 2 razy, a i tak dalej, że to po prostu, no wieś to jest taki, wydaje mi się, powinien się czymś taką sielanką kojarzyć, czymś takim naturalnym, takim, że można z tymi zwierzętami razem, po tego, że one tam są razem, nie sobie wzajemnie nie przeszkadzają, no i tak to jest. I nawet jak rolnicy, jak przyjeżdżają goście, bo mi się wydawało, bo przecież od tych zwierząt trzeba i obornik wyrzucić, usunąć i tak dalej. Nikomu to nie przeszkadza, ten zapach. Wszyscy sobie chodzą, bo wiedzą, że to jest takie naturalne, nie? Te zwierzęta też się bardzo szybko przystosowują jakby do ludzi. Jak po sezonie przyjeżdża znacznie mniej ludzi, to widać ich takie zawiedzione pyski czy dzioby, że a gdzie ci ludzie, gdzie ci ludzie? Gdzie? Bo ludzie często je tam karmią, coś tam rzucają, jakieś smakołyki i tak dalej, a później powiedzmy jest listopad i tego nie ma, nie? I tak widzę. A tak to nie ma, jakby chodzą wśród, jak w niedzielę mamy tu dużo ludzi, to one chodzą między nogami i tak dalej. Czy to... Więc to są zwierzęta dla zabawek, czy oni będą zjedzone w pewnym momencie, czy... Jeśli mamy kury, no to jak sami wylęgamy kury, tak? Więc jest mniej więcej pół na pół, pół kur, pół kogutów. I wiadomo, że kogutów tyle nie trzeba, bo one będą się nawzajem walczyć ze sobą. Więc kury oczywiście niosą jajka i żyją, no można powiedzieć, całe swoje życie. A koguty idą na rosół, nie? No ale to jest taki właśnie zdrowy rosół, który właśnie no, można jeść. One tutaj chodzą i dostają tylko pasze ekologiczne. Jasne. A tam są kozy, nie? Tam są kozy, mamy kilka krów również, mamy też konie, ale te konie nie są eksploatowane w tej chwili jako do jeżdżenia, tylko tak po prostu sobie chodzą rekreacyjnie. I mamy... Bo tego pomysłu jest tak, żeby było miejsce dla ludzi, którzy mają dzieci, żeby tutaj spacerować. Tak, dla spędzać dzieci dnie. to jest duża atrakcja, właśnie zwierzęta. A to są zwierzęta tego typu szczególnie bardzo bezpieczne, ani nie ugryzą, ani nic nie zrobią, nie kopną. I one szybko się zaprzyjaźniają. Są kozy mleczne? Mleczne mamy oddzielnie. To są kozy takie raczej na wygląd. One, jak rodzą się małe koźlęta, to jest to niezwykła atrakcja. Jak te dzieci przeżywają, to przybiegają tam w ogóle, że koza ma małe, koza się urodziła, a później nadają imiona tym zwierzętom i tak dalej. No. Niektórzy mają swoje ulubione, odwiedzają je później. Czy to są owce? To są owce. Krowy są na pastwisku. A, gdzieś daleko? Nie, tu gdzieś chodzą po okolicy.
Dobra, to musimy się kończyć teraz, tak? Niestety. No smutno mi. Chciałbym, no... Ja myślę, że dobry pomysł, jeżeli ja mógłbym tu wracać kiedyś w weekendzie z rodziną, dzieci i możemy kontynuować tę rozmowę. Jak najbardziej. Bo ja mam taką poczucie, że moi widzów będą wymagać więcej tego pan. U nas można by pokazać, jak, żeby, na przykład chociażby, żeby widzowie nauczyli się odróżniania produktów, chociażby herbat ziołowych dobrych od zafałszowanych, nie? Tak kiedyś miałem taki pomysł, ponieważ no, jest bardzo dużo takich jakby oszustw niedrobnych na rynku, nie? Można by to zdemaskować. Jasne.